Cześć, Sylwester 2024, godzina 22, a tutaj już walą fajerwerkami. Dzisiaj Wam chciałem opowiedzieć o tym, jak zachorowałem na raka. Skąd to się wzięło, jak się zaczęło. Zaczęło się to we wrześniu 2024. Pielęgniarka cukrzycowa tutaj w Wielkiej Brytanii poleciła mi zaszczepić się na pneumokoki. Ja nie jestem antyszczepionkowcem, ja się szczepię. Na COVID-a już wziąłem 6 dawek. Jak trzeba będzie, wezmę kolejne 6, nie mam z tym problemu. Ale 2 dni po szczepieniu zacząłem odczuwać dziwne efekty uboczne. To znaczy straciłem oddech. Nie umiałem nabrać powietrza do pełna. Takie miałem odczucia, takie miałem jakieś takie... Nie wiem, jak to właściwie nazwać. No i strasznie szybko się zacząłem męczyć. Nie byłem w stanie wejść na pierwsze piętro po schodach. W połowie wchodzenia schodów musiałem zrobić przerwę, przystanąć, złapać oddech i iść dalej. No masakra była jakaś. Od razu poleciałem stąd do lekarza, żeby NOPA zarejestrować. Udało mi się dostać do lekarza, tak właściwie z marszu prawie, że. Lekarz sprawdził tylko moje natlenienie takim klipsem. Wszystko było w porządku. Powiedział, że mamy czekać, aż to przejdzie. 3 dni później miałem wizytę u pielęgniarki cukrzycowej, innej niż tej, która mi kazała się szczepić. Powiedziała mi to samo. Nie umie chodzić, nie umie biegać, nie umie pracować. Jest jakaś masakra. No ale babka też mnie olała. No wkurzyłem się na coś takiego. Ja wtedy w tym momencie wiązałem to ze szczepieniem. No ale tak jak mówię, antyszczepionkowcem nie jestem, niemniej uważam, że jak jest NOP, no to trzeba NOPa rejestrować, tak? To nie jest tak, że komuś coś się wydarzyło po szczepieniu, to wszyscy udawają, że nic nie ma. No, tak to działać nie powinno. No i czekałem. Czekałem miesiąc. Nie przeszło. Żadnej poprawy. Ja wtedy dużo jeździłem w Uberze z dostawą jedzenia. No i dla mnie to była masakra jakaś, tak? Jak raz była winda zepsuta i musiałem wejść na 3. piętro, no to szedłem jak dziad, robiąc przerwy co pół piętra, tak? I to taką przerwę na 1,5 do 2 minut. No to sobie policzcie, ile mi zajęło wejście na samą górę, no masakra jakaś. Po miesiącu stwierdziłem, że jest źle. I znowu się zarejestrowałem do lekarza. Na wizytę czekałem 2 tygodnie. W międzyczasie jeszcze załatwiłem sobie numer, serię szczepionki, gdzie byłem i się chciałem skontaktować z tą firmą, tak, która wyprodukowała tą szczepionkę, bo wtedy uważałem, że to jest wina szczepionki. Nie wiedziałem jeszcze, że to jest rak, nowotwór i tak dalej. No i poszedłem do tego lekarza. W sumie minęło od szczepienia 6 tygodni. Była to taka konkretna babka. Powiedziałem jej co i jak. Ona mnie osłuchała i powiedziała, że coś mi świszczy w prawym płucu. Coś jest nie tak. Ale ona tutaj nic więcej nie może. W tej chwili wysyła mnie do szpitala. W szpitalu mnie zbadają, prześwietlą, zobaczą co jest grane. No i pojechałem właściwie z marszu, tak. Ona mnie tam umówiła telefonicznie na wizytę. Oni tam już na mnie czekali. Wyszedłem z przychodni, pojechałem do szpitala. To było jakieś 10 km plus minus. Nie było daleko. W szpitalu trochę, no wiadomo, się poczekało. Przyjęli mnie tam. Powiedziałem kolejnej babce, lekarce, to samo, co, gdzie i jak, że nie mogę oddychać, nie umiem nabrać powietrza do płuc i że pani doktor przychodnie osłuchała mnie, powiedziała, że coś świszczy mi w prawym płucu. Powiedziałem jej, że mam te przypadłości od 6 tygodni, że się z tym męczę, nie jestem w stanie chodzić, pracować po schodach i tak dalej, i tak dalej. Kobitka mnie osłuchała, powiedziała, że ona nic nie słyszy, nie widzi ani nie czuje żadnych anomalii, natomiast nikt mnie tutaj nie oleje, przeprowadzą wszystkie niezbędne badania i jeśli coś jest nie tak, oni to znajdą. No, fajnie było, nie? Tak super. No i miałem prześwietlenie. Po tym prześwietleniu dowiedziałem się, że 3/4 mojego prawego płuca jest zajęte opłucnej. Jest zajęte płynem.
Tutaj od razu mówię, że nie ma czegoś takiego jak woda w płucach, nie ma czegoś takiego jak płyn w płucach. Ja tego nie wiedziałem. Dopiero się tam dowiedziałem w szpitalu. Fachowo mówi się o tym, że to jest płyn w opłucnej, nie w płucu. W płucu nie może być. Chyba że sobie sami nalejemy, to wtedy jest w płucu. Jest to przestrzeń między płucem a plecami. Tam się może zbierać płyn. I jak są jakieś anomalie, infekcje, nowotwory, właśnie tam się zbiera płyn. Zostawili mnie w szpitalu na noc. Miałem jeszcze kilka badań. Miałem tomograf, miałem ten skaner RTG. Tomograf. Nie miałem tomografu. Nie chcę was okłamywać. Miałem jeszcze jeden skan klatki piersiowej, ale to już nie było RTG. Tomograf chyba, tak. Nie chcę kłamać. Ani zmyślać tym bardziej. Zostałem tam na noc. Angielski szpital, super cool. Miło i przyjemnie. Ale nie mają tam jedzenia dla cukrzyków. Zasadniczo jedzenie tam jest nie do przyjedzenia. Chcesz kanapkę, dostaniesz kanapkę. Ser, szynka, tuńczyk, kawa bez limitu, czekolada na gorąco bez limitu, herbata bez limitu. Ale ja choruję na cukrzycę i żarcia dla cukrzyków tam nie mają. Więc to mnie tam o mało nie zabiło. Na obiad następnego dnia dostałem menu rano, co sobie mogę zamówić, na co mam ochotę. Oglądam, przyglądam się, pytam, macie coś dla cukrzyków? No nie bardzo, no. Mam szukać, grzebać, kombinować. No i z tego menu wybrałem tam jakieś tam potrawy dania, między innymi sobie zamówiłem jogurt naturalny, tak? No to dostałem jogurt naturalny. W tym jogurcie naturalnym zatopione było ciastko takie, jakieś takie drożdżowe ciastko. I to wszystko było oblane jakimś likierem. To było dla cukrzyków. Miodzio. Dobra, wracamy do tego. Następnego dnia po południu miałem zabieg. Pod miejscowym znieczuleniem dostałem taką fajną dawkę. Trwało to z 1,5 godziny. Taka naprawdę fajna, długa igła. Została mi wbita w bok. Na początku czułem ból, podskoczyłem z bólu. Ale lekarz tam dołożył znieczulenia, poczekaliśmy i za drugim razem nie czułem już nic. Wcześniej oczywiście zrobił tam chyba EKG czy jakieś inne skanowanie. Sorry, nie jestem ekspertem, nie chcę tam za bardzo przekręcać nazw. Znalazł miejsce, gdzie jest najwięcej tego płynu, gdzie się powinno wbić i skąd się go powinno spuszczać. No i on się tam wbił, zaczęła się ta procedura. Mniej więcej w 3/4 zrobili godzinną przerwę, zostawiając mnie w pozycji siedzącej z 40-centymetrową igłą w plecach, tak? Lekarz powiedział mi, że musimy zrobić przerwę i dać czas płucu na to, aby się z powrotem odkształciło. Znaczy wróciło do pierwotnej formy, do prawidłowej i potem będziemy kontynuować spuszczanie tego płynu. No i tam mi pielęgniarka podała telefon, podłączyli do ładowania, no to zleciało, tak? No po tej godzinie niestety zeszło to znieczulenie. Więc wszystko inne już było na żywca. W momencie, kiedy się ten płyn skończył, doszło to do zera, bolało mocno. Aczkolwiek dało się to wytrzymać. Summa summarum, spuścili mi 2 litry, 2,100, tak? 2,1 litra płynu z opłucnej. Pokazali mi ten worek, porobiłem sobie zdjęcia. Pytam się lekarza, żeby mi powiedział wprost i prawdę najlepiej, czy to może mieć związek z szczepionką. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest nowotwór. Lekarz to był taki młody koleś, młodziutki lekarz. Nie wiem ile był po studiach, ale no, na pewno był przed 30. I to był taki facet pełny misji. To było widać, że to co on robi z takiego serca, z takiego powołania, że on się angażuje w to. Naprawdę to było widać i czuć, że to nie jest facet, który przyszedł coś tam odklepać. No i on mi powiedział tak, nie jest to niemożliwe, ale jest to wysoce nieprawdopodobne.
Natomiast na liście efektów ubocznych i tak dalej coś takiego również może się znajdować. No okej, no w porządku, no może być, no rozumiem to. Pytam go, czy to może być spowodowane nowotworem. Powiedział mi również, że to może być spowodowane nowotworem, aczkolwiek lista rzeczy, które mogą wywołać płyn w opłucnej, to jest kilka kartek A4 zapisanych drobnym druczkiem, nie? Więc to może być dosłownie wszystko. No okej, no. Tego samego dnia wieczorem wypuścili mnie do domu. Dostałem tam kilka dni chorobowego, wróciłem do roboty. Fajnie, pięknie, cieszyłem się, dosłownie czułem, że mogę ziewać nosem. Super sprawa. Byłem bardzo zadowolony. Po 10 dniach radość się skończyła. Poczułem, że ten płyn wraca, że znowu nie mogę łapać oddechu, że znowu się to wszystko pieprzy, chrzani. Idzie w złym kierunku. 2 dni po tym, jak zacząłem odczuwać, że ten płyn wraca, dostałem telefon ze szpitala, że zapisują mnie, to był piątek, zapisują mnie na poniedziałek, że mam przyjechać, będą mi znowu spuszczać płyn. Najlepiej, żebym przyjechał z kimś, bo nie wiadomo, czy będę w stanie prowadzić po tym. No okej, umówiłem się, zapisaliśmy godzinę, wszystko fajnie, rozłączyłem się i tak myślę. Skąd oni wiedzą, że mi płyn wrócił? Ani tego nigdzie nie zgłaszałem, ani nigdzie nikomu nic nie gadałem, nie dzwoniłem, nie zapisywałem, maili nie pisałem. Ciekawostka, nie? Pojechałem do szpitala z żoną w ten poniedziałek. Przyjęła mnie pielęgniarka z Fundacji Macmillan. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest. Dopiero potem się dowiedziałem, że to są pielęgniarki, które pracują w takiej fundacji nowotworowej. Nic mi to wtedy kompletnie nie mówiło. Lekarz mnie przyjął, przywitał, porozmawialiśmy, no i mówi mi do mnie, że ma złe wieści. To już od razu wiedziałem, tak, że mam raka, tak? On mówi, tak, masz raka. Mówię, jakiego? No, powiedział mi, nie wiedzą jeszcze. Znaleźli markery nowotworowe w tym płynie, który mi spuścili i będą badać to dalej. Jak będą wiedzieć, co dalej, coś nowego, no to będę informowany na bieżąco. Tego dnia nie udało się spuścić znowu tego płynu z tego powodu, że on się zebrał w nieco innym miejscu. I lekarz nie był w stanie mnie znieczulić tak, abym nie odczuwał bólu. Ja mu mówię, żeby na żywca to jechał z tym, ja to wytrzymam, ale on się nie zgodził. Powiedział, że nie będzie mnie torturował. Dostałem całą fiolkę środka znieczulającego. Przy okazji dowiedziałem się, że to jest dokładnie ten środek, który służy do znieczulania zębów. Jak się tam boruje, rwie czy coś innego. Ale on mi wpakował całą ampułkę. To nie działa, znaczy nie działa. No, ten płyn był głębiej niż poprzednio. Nie umiał się po prostu przez to przebić. Powiedział mi, że będę operowany. Operacyjnie usuną ten płyn. Będą pobierać biopsję i będą moje płuca pokrywać talkiem, aby sprawdzić, nie aby sprawdzić, aby ten płyn się nie zbierał z powrotem. No i w trakcie tego okresu tam czekałem chyba z 2 tygodnie na tą operację. To już było pod narkozą. Byłem operowany w Londynie w szpitalu. Dowiedziałem się, że mam chłoniaka. Nie wiedziano jeszcze jaki typ, jaki podtyp, bo tego tam jest kilka rodzajów. No ale ostatecznie poznałem dokładnie ten twór, który we mnie rośnie. Poznałem jego typ, podtyp i tak dalej. Sorry, nie jestem w stanie powtórzyć, bo tego jest sporo. Pytałem lekarza, skąd to się mogło wziąć na płucu. I czy to jest rak płuca, nie? No bo skoro nowotwór na płucu, czy to jest rak płuca? Powiedział mi, nie, to nie jest rak płuca. Rak płuca to jest zupełnie coś innego. To jest chłoniak, który się umiejscowił na płucu. No okej, no ale chciałbym zapytać, skąd? Jak? Dlaczego? Takie pytania no, ludzkie, normalne. Lekarz po przyjrzeniu tamtych moich papierów powiedział mi, że on ma 2 podejrzenia. Aczkolwiek to są podejrzenia, tak? Pierwsze to są papierosy. Papierosy paliłem od 15 roku życia do 36.
No to już 21 lat, tak? Tyle lat przejarałem. W chwili, gdy to nagrywam, to jest Sylwester 2024, 31 grudnia. Nie palę już 4 lata i 8 miesięcy. Bez papierocha. Zero. Żadnego. Ani e-papierosa, ani zwykłego. I to była chyba jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Drugą przyczyną, którą lekarz bierze pod uwagę, to jest uraz. Że w dzieciństwie miałem uraz. Ktoś mi wtorbił, ktoś mnie uderzył, albo sam się uderzyłem. I powstała szrama na płucu. Nie leczono, nie diagnozowana. I z czasem ona doprowadziła do nowotworu. No, tak to wygląda. W skrócie, w ten sposób dowiedziałem się, że jestem osobą chorą na raka. Za chwilę będzie nowy rok. Zaraz ten film ładuję na YouTube'a. Chciałbym Wam życzyć zdrowia. I sobie też. Zdrówka, zdrówka, zdrówka. I bardzo bym chciał w Sylwester 2024 móc nagrać krótki film, powiedzieć Wam, że jestem zdrowy, że jestem wyleczony i życzyć Wam szczęśliwego i radosnego 2026. Autentycznie. Nic więcej mi nie potrzeba. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. Do następnego filmu. Hej.